Witajcie moi drodzy widzowie, kolejne omówienie jednostek, jak widzicie królowie grobowców, a kolejne będą może elfy wysokiego rodu. Jeśli chodzi o królów grobowców, jest to dosyć trudna frakcja na początek, na wyższych poziomach trudności, z tego względu, że mamy ograniczenie jednak rekrutacji armii, jedynie Arkan Czarny ma możliwość 2 armii jednocześnie na samym początku, a niestety reszta ma troszkę utrudnione. Omówimy oczywiście lordów, magię, jednostki i budowanie armii na różnych etapach gry. Na początek Arkan Czarny. Jeśli chodzi o Arkana Czarnego, bardzo potężny czarodziej, szczerze powiedziawszy, jeden z moich ulubionych akurat lordów ze królów grobowców. Choć królami grobowców to mi się akurat każdym chyba fajnie grało, jedynie może ta z Liberasu tak pół na pół, ale mimo wszystko bardzo fajna przygoda z nim jest, bardzo fajnie się też podbija, dużo ciekawych walk. Jeśli chodzi o samego Arkana Czarnego, mamy tutaj oczywiście domenę śmierci, bardzo potężną magię, która dominuje na polu bitwy z tego względu, że jest dobra na bohaterów, ma dobre osłabienia, dodatkowo mamy wir, który zadaje ogromne obrażenia, więc jak dla mnie domena śmierci bardzo potężna, domena śmierci to już bardzo wiele poradników ogólnie z tym było. W każdej prawie frakcji jednak ta domena śmierci się prawie przytacza. Jeśli chodzi o samego Arkana Czarnego, mamy też Liber Mortis, czyli aktywną umiejętność, odporność fizyczna plus 40% i dyscyplina dla naszych jednostek. Bardzo dobre zastosowanie. Pamiętajcie, że jednak królowie grobowców są na tej zasadzie, że jeśli zginie lord, zginą bohaterowie, no to ta armia bardzo szybko się kruszy, bardzo mało dyscypliny i oni mają po prostu rozpad. Z takich ważniejszych rzeczy mamy Kostur Nagasza jako legendarną umiejętność i odnawianie mocy plus 160%. Jest to naprawdę mega kozackie, z tego względu, że to też 33 sekundy trwa, więc dużo tej many sobie jesteśmy w stanie zregenerować. No i grobowe ostrze Arkana, czyli przyzwanie wojowników, no szkieletów wojowników, którzy skutecznie gdzieś tam bronią maga. Jeśli chodzi o obronę Arkana Czarnego, no powiem szczerze, jednak się to przydaje. Sam bohater do walki wręcz tak nie za bardzo, raczej sama magia i unikamy gdzieś tam konfrontacji. Jeśli chodzi ogólnie o magię i bohaterów królów grobowców, to jest Necrotect, czyli taki bym powiedział jednostka przeciwpiechotna z biczem. Też pamiętajcie, że ogólnie bohaterowie mają dużo bonusów na przykład do mobilności, do regeneracji armii i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi akurat o niego, tutaj mamy na przykład bierną umiejętność kamień kształtujący, plus pancerz, plus odporność na odstrzał dla naszych jednostek 35 metrów zasięgu, więc spoko. Gniew stwórcy, czyli zwiększenie obrażeń dla naszych jednostek w zasięgu. Również mamy karwasze słońca, czyli oślepienie, no odporność na ostrzał, odporność na ogień na minusie, bo wiadomo, że jednak mumie lubią się tam palić, bandaże się palą. Mamy również jeszcze książek grobowców, czyli piechota z halabardami. No powiem szczerze, dosyć dobra jednostka, jeśli chodzi gdzieś tam o walkę w zwarciu. Z takich umiejętności jeszcze tutaj możemy poruszyć, że mamy eliksir potęgi w Necroteku i tak naprawdę przywrócenie, czyli regeneracja, która nawet sporo trwa, bo 24 sekundy. No, może naprawdę troszkę wyhealować tą jednostkę. Szkoda, że to jest na jedną jednostkę, nie na więcej. Ale mimo wszystko, jak dla mnie, spoko. Jeśli chodzi akurat o książę grobowców i jego umiejętności, mamy ukrycie. No, ukrycie moim zdaniem tak średnio, ale mamy na przykład grobowe uderzenie, co już naprawdę daje sporo, bo 30% siły broni plus atak zwarciu jeszcze sieje terror. Dodatkowo mamy klątwę Dialfa, czyli tak naprawdę taką furię. I jeszcze mamy ostrze Setepa, czyli zdjęcie odporności fizycznej i pancerza przeciwnikowi. Jak dla mnie takie dosyć dobre umiejki, więc nie są jakieś takie kijowe. Jeśli chodzi o samą magię, no to mamy magię śmierci, światło Nehekara i cienia. To mamy magię dostępną, jak gramy królami grobowców. No magię cienia to ogólnie znacie. Otchłań, czyli masowy wir bardzo mocny, tak samo wahadełko, wzmocnienie naszych jednostek i nasycenie magicznymi atakami. Jeśli chodzi tutaj o takie bonusy, które ogólnie oni posiadają, to są dobre bonusy, z tego względu, że mamy zdjęcie klątwę na przykład obszarową na minus pancerz, odporność na magię na przykład na plus. Przyznajmy, że to jest jednak bardzo dobry plus, z tego względu, że jak mamy na przykład królów grobowców i mamy straż grobowców z halabardami, jest to bardzo przydatna jednostka do walki z potworami, z kawalerią. I taka odporność na magię dużo nam może dać z tego względu, że jeśli mamy dużo ilościową jednostki,
jednostkę, czyli jak mamy straż grobową właśnie z halabardami, 120 jednostek w oddziale, no to wtedy jakaś mocniejsza magia przeciwnika by nam szybko ją rozwaliła, a tak możemy ją gdzieś tam uchronić przed tym. Więc jak dla mnie to jest naprawdę ogromny plus. Mamy również odnawianie mocy i też to długo trwa, bo no naprawdę długo to trwa. Efekt zwiększa się wraz z liczbą sojuszniczych jednostek w zasięgu, czyli im więcej tych jednostek mamy koło siebie, tym lepiej gdzieś to działa. Jeśli chodzi na przykład o magię światła, no magia światła jest, powiedzmy, ja nie jestem zwolennikiem bardzo tej magii. Z takich na pewno fajnych rzeczy, czyli na przykład zakrzywienie czasu Birony, zwiększenie jednostkom, fajny efekt działania, pamiętajcie, bo tutaj jest 55 metrów, nie 35, więc naprawdę spoko i czas trwania jest duży. I mamy zwiększoną prędkość i atak zwarciu, to jest na pewno przydatne. Niezłomność, no mogłoby nam się to przydać na umarlakach, z tego względu, że ta dyscyplina jest zachwiana i na niektóre jednostki mogłoby to naprawdę dobrze posłużyć. Mamy również pancerz plus obrona w zwarciu też masowo, tylko zwróćcie uwagę na to, że jeśli nie macie ulepszenia czarów, to niektóre zaklęcia wam też nie działają na wszystkich. Na przykład te zaklęcie ochrona pcha jest dobrym zaklęciem, tylko że na solowym działa tylko na jedno, a jeśli mamy wzmocnienie działa już na wiele jednostek, więc zdecydowanie tylko na wiele jednostek. Na przykład płonące wejrzenie Szema jest mega mocnymi pociskami, bo można naprawdę wykończyć szybko jakichś bohaterów, jakieś potwory tymi zaklęciami, więc warto też tego używać. I mamy jeszcze sieć, czyli fajne zatrzymanie przeciwnika. Jak tam na przykład walczylibyście z Kornem, jakbyście grali z Setrą nieśmiertelnym, no to zatrzymanie na przykład takiego Skarbranda i wystrzelanie go łucznikami, zarąbista sprawa. Naprawdę polecam, warto to stosować, tym bardziej do walki właśnie z demonami, z umarlakami, bo wtedy jesteśmy w stanie szybko zabić lorda, bohatera, no i wykruszyć tam, powiedzmy, przeciwnika. Mamy jeszcze magię Nehekary, z takiej, której gdzieś tam nie było omawiane, no bo to jest jednak specjalnie od królów grobowców. Mamy wir, który zadaje ładne obrażenia. Długo też oczywiście trwa. Najważniejsze jest to, że pamiętajcie, że wiry różnie działają. Wiry mogą niestety wam trochę też armii uszkodzić. I jeśli chodzi tutaj o magię Nehekary, z takich ważnych rzeczy, szczerze powiedziawszy, tu są te zaklęcia cholernie drogie. To jest na pewno ważne. Na przykład umiejętność przeładowania to jest dosyć dobre, gdy mamy łuczników tych z... kurczę, zapomniałem jak oni się nazywali. Tych łuczników, potwory, co mamy z dużymi łukami, też będę tam gdzieś o nich wspominał. Właśnie nie u Szapti, tylko właśnie ta druga wersja od nich, tylko z łukami. To mogłoby się nam na przykład bardzo przydać, bo samo zaklęcie nie jest jakieś bardzo drogie. Tym bardziej na... No, tu jeszcze przeładowanie nam wchodzi. No, powiem wam, to mogło być naprawdę spoko. Odporność fizyczna. Tu mi brakuje ogólnie w tej magii tego, żeby oni mieli takie bardziej masowe zastosowanie, a nie tylko na jedną jednostkę. Bo szczerze powiedziawszy, na przykład inkantacja uwiądu uszepa to jest dobre, tylko to też jest drogie i trochę mi to tak nie leży ta magia, ale wiadomo, każdy lubi coś innego. Przejdźmy w takim razie może do jednostek. Początkowa jednostka, która tutaj jest, to są szkielety wojownicy. Aż się trzęsą z wrażenia. Zimno im, bo jednak nie mają nic ubrane. Z takich ważnych rzeczy, no oczywiście mamy tarczę. I powiedziałbym, że tarcza jest nawet nie najgorsza, bo to jest 55 szansy bloku, więc to jest naprawdę sporo, nie 35 jak w niektórych jednostkach. Statystyki, powiem szczerze, są takie sobie. Najgorsza na pewno wada to jest dyscyplina. Dyscyplina naprawdę jest bardzo trudnym elementem u umarlaków. Mamy też oczywiście Królestwo Dusz Leczenia, czyli tutaj macie te 3 kręgi. To jest oczywiście widoczne u góry. Jeśli chodzi o ładowanie się tego, gdy wojownicy królów grobowców giną na polu bitwy, no to wtedy uchylają się te dusze, lecą tam do królestwa i mamy regenerację wszystkich jednostek. To jest fajne, mamy tak samo u Szapti wtedy, żeby przyzwać, więc to stosujemy no, w sumie zawsze, bo umarlaki bardzo szybko się sypią, więc dużo tych jednostek pada. Tym bardziej, że oni mają liczne te oddziały, to szybko te dusze gdzieś tam nam przechodzą. Jednostkę możemy oczywiście najlepiej zastosować jako żywą tarczę, jako właśnie tarczę względem ostrzału przeciwnika. Kawalerii tym nie zablokujemy, potworów raczej też tym nie zablokujemy, chyba że te potwory będą jakieś ciamciowate, no to wtedy jesteśmy w stanie bez problemu to gdzieś tam zablokować.
No powiedzmy, że możecie ich stosować na słabą gdzieś tam piechotę, maksymalnie średnią, żeby ich chwilę przytrzymać i ostrzelać. Do tego możemy ich najbardziej wykorzystać, najlepiej ich szeroko rozstawiać, jeśli chodzi o blokowanie ostrzału. No i szczerze powiedziawszy tyle z tej jednostki. Kolejną jednostką to sobie weźmiemy tych wojowników Nehekary. Z tego względu, że oni też mają regiment i od razu go też omówimy. Jeśli chodzi o wojowników Nehekary, no tutaj już są duże obrażenia. Premia przeciwko piechocie tej też jest, więc naprawdę są już ładne statystyki. Pancerz jest nie najgorszy. No dyscyplina też jest większa, bo tam było 35, to już mamy 45. No statystyki są naprawdę przyjemne. Na etap tej jednostki, kiedy możemy ją zrekrutować, naprawdę jest to spoko jednostka. Minusem jest na pewno to, że jednak mimo wszystko ta dyscyplina jest trochę krucha, więc musimy te jednostki bardzo dobrze bronić. Nie możemy dać ich otoczyć, bo jeśli otoczą te jednostki albo strzelcy zaczną w nich strzelać i będą otrzymywać bardzo szybko duże obrażenia, no to ta dyscyplina spadnie tak szybko, że nie będziecie w stanie za specjalnie nic z tym zrobić. Przejdźmy w takim razie do kolejnych jednostek, a kolejnymi jednostkami mamy właśnie tę Straż Khephren. Aha, bo to jest Straż Grobowców, wybaczcie, to mi się troszkę pomyliło. To weźmiemy tak naprawdę szkielety włócznicy. Włócznicy oczywiście są bardzo podobni do tych standardowych szkieletów wojowników, tylko różnicę mamy taką, że mamy włócznie. Mamy oczywiście premię przeciw dużym wrogom i zobaczcie sobie, że ta premia jest naprawdę spora, bo 14 premii, gdzie oni mają 24 się broni, to robi nam od razu 40 prawie, więc jest to naprawdę bardzo ładne. Bardzo ładna skuteczność przeciw dużym wrogom i naprawdę można się tym pochwalić. Mamy też tarczę, która ładnie blokuje, bo 55 bloku jest. Mamy odpieranie szarży, jak to standardowo jednostki włóczniami z tarczą. Więc tutaj ładne zastosowanie. Stosujemy na potwory, stosujemy na kawalerię. No i szczerze powiedziawszy, do tego najbardziej stosujemy. Jeszcze zapomniałem wspomnieć, że wojownicy Nehekary stosujemy najbardziej na piechotę, na potwory nie, na kawalerię nie, ale na piechotę możemy stosować nawet taką lepszej jakości i jesteśmy w stanie wiele z tego wyciągnąć. Kolejna to jest Straż Grobowców i Straż Grobowców mamy w dwóch odsłonach. Mamy standardową, czyli po prostu miecz i tarcza. I również mamy włócznia, czy tam halabarda, no chyba taka bardziej włócznia plus tarcza. Standardowych stosujemy do obrony, przeciw na przykład piechocie, do walki z piechotą, bo statystyki są, bym powiedział, bardzo dobre. A jeśli chodzi o Straż Grobową z halabardami, stosujemy na potwory, na kawalerię. Jest to naprawdę znakomita jednostka, mają dobre przebicie pancerza, premia przeciw dużym wrogom 19, zobaczcie sobie, jest to naprawdę mega kozacka premia. Dyscyplina też już u jednych i u drugich jest na wysokim poziomie, bo jednak 65 dyscypliną marlaków to jest naprawdę wyczyn. No można po prostu aż normalnie tutaj im poklaskać. I no tak jak mówię, tutaj stosujemy na potwory, na kawalerię, a standardową Straż Grobowców, no można bić gdzieś tam bohaterów, można bić zwykłą piechotę, no i do tego sprawdzają się najlepiej. Dobry jest plus na przykład Królów Grobowców, wie, że większość tych jednostek jednak posiada tą tarczę, bardzo ładne zasłonięcie tej tarczy i jest naprawdę spoko. Jeśli chodzi o regimenty z tych jednostek, co tutaj posiadamy, to mamy Legion Skorpiona, wygląda mega fajnie, taki naprawdę widać wyczerpany już po wielu bitwach, ładnie ozłocone jednostki. I tutaj sobie, jeśli porównamy tą jednostkę z tą, to zobaczcie sobie, jaki jest duży przeskok, bo przeskok jest w dyscyplinę plus 10, 25 pancerza jest więcej, ataki zatrute, mamy więcej obrony zwarciu, 42 obrony zwarciu na tak niskiej tierowej jednostce jest naprawdę spoko. No wiadomo, na przykład krasnoludy mają sporo tego, ale krasnoludy mimo wszystko są mega defensywne, więc one zawsze mają tego wszystkiego dużo. I z takich najważniejszych rzeczy na pewno te zatrute ataki są dobre. Pamiętajcie, że to są jednostki, które walczą z kawalerią, walczą z potworami, więc osłabienie takiego potwora i na przykład takiego Skarbranda chociażby jest naprawdę dobre, bo 15% jak zdejmiecie tego Skarbrandowi, no to on jest po prostu w tyłku z tym. Więc jak dla mnie mega dobre zastosowanie, bardzo ładny regiment i regiment, który naprawdę ma jakieś większe znaczenie. Mam jeszcze Straż Grobowców standardową. Powiem wam szczerze, że nie wiem dlaczego na przykład zrobili jakby ten regiment Straży Grobowej właśnie z 2 mieczami,
a nie zrobili zwykłej takiej jednostki. Dla mnie to jest nieporozumienie i gdy tak się człowiek przyjrzy tym jednostkom i robi to omówienie tych jednostek, to potem zachodzi w głowę, o co tutaj kurde chodzi, nie? No dla mnie to jest naprawdę jakieś nieporozumienie. Mam nadzieję, że to w końcu zaczną naprawiać i te jednostki będą się pojawiać, tak jak się na przykład pojawiły halabardy u wampirów. Normalna rzecz, a z jednej strony jak cieszy, nie? Że to, czego nie, to już dawno powinno być, a dopiero teraz to dodali. Jeśli chodzi o Straż Kepry, czy Straż Grobową z piechota z mieczami, to jest mega mocna jednostka przeciwpiechotna. Mamy tutaj bonus premii przeciw właśnie dodatkowo piechocie. Mamy magiczne ataki. Zobaczcie sobie statystyki. 41 ataku w zwarciu, 51 obrony w zwarciu, dyscypliny 75, 70 pancerza. No, statystyki są naprawdę na wysokim poziomie. Tu macie porównanie na przykład na tych plusach zielonych, jak to jest względem zwykłej Straży Grobowej. No jest naprawdę ogromny przeskok, te jednostki miażdżą wszystko i jeszcze posiadają regenerację. No po prostu petarda, nie? Jedna większa petarda. Najgorsze jest to, że możemy mieć taki jeden regiment na wanilce, więc jeśli jest jakiś mod, który daje więcej regimentów, to naprawdę można tutaj się fajnie zabawić tymi jednostkami i możemy zastosować teraz do bitwy te jednostki. Zobaczycie sobie animację. Wyruszmy tutaj na nich z armią czarodziejów. Wygląda to dosyć zabawnie. No ale z tych jednostek na powiem wam, że naprawdę jestem dumny, nie? No. Możemy ich trochę przyspieszyć. Możemy ich trochę też rozdzielić teraz. Rzućmy powiedzmy w tą stronę. Tych rzućmy tutaj. Tych rzućmy tutaj. Te halabardy możemy rzucić tu. No i tu. Powiedzmy możemy tak to tam porozdzielać. A tych bohaterów może na to jakoś tam rzucimy i będzie ok. Orkowie uciekają. Ważne jest to, gdy walczycie takimi jednostkami. O, tutaj to tak się ostro trochę wrzucili. Proszę bardzo, jak się tu leją. O nie, kości się przewróciły. Jak wyskakują, jak normalnie jakieś Spartakusy. Proszę bardzo, jak się tu dobrze bronią chłopaki. No, choć walczą z goblinami, więc też jakiegoś wyzwania to nie ma. Wiadomo, jeśli gracie królami grobowców, warto starać się flankować, tym bardziej, że mamy liczne te oddziały i nie jest to wtedy takie trudne, żeby gdzieś tam oflankować przeciwnika. Tutaj właśnie widzicie, jak się ładuje ten licznik zgonów, jak nasze jednostki gdzieś tam padają. Tutaj widzę, że mają duży problem. Zostały po pierwsze otoczone. Możemy teraz wesprzeć tutaj magią. Tylko pytanie właśnie, jaką magię. Możemy użyć tego wiru, bo powiem wam tak, że nie widzieliście jeszcze, jakby nie patrzeć tego wiru, więc możemy go użyć. Zobaczycie, jak właśnie ten wir tutaj wychodzi obrażeniami. On jest, ten problem, że on jest troszkę szybki, bym powiedział, i nigdy nie wiadomo, co się tu wydarzy. A, bo on jest nieruchomy, dobra. Myślałem, że on jest ruchomy. A nie, on jest ruchomy, dobra. On ma takie dziwne... Faktycznie leci w bok. No on zadaje ogromne obrażenia. Tylko kwestia z tego, w jakim kierunku uderzy, bo jeśli gdzieś tam w złym kierunku uderzy, to jest problem. Na przykład magię śmierci możecie wykorzystywać na bohaterów. Bo jeśli chodzi o królów grobowców, oni też nie mają na początku takich mocnych jednostek, żeby gdzieś tam szybko pokonać bohatera. Na przykład ten regiment jest super na bohaterów, bo mają ogromne obrażenia, magiczne ataki, więc niwelują ten pancerz. Możemy też na przykład osłabiać przeciwnika i też nam będzie łatwiej pokonać samego przeciwnika. Jeśli chodzi na przykład o wspieranie magii, to tutaj możecie sobie rzucić wsparcie dla naszych jednostek.
jeśli one utrzymają już właśnie ten pancerz i dyscyplinę, znaczy obronę zwarciu, zobaczcie sobie jakie ładne wzmocnienie, 70 mamy prawie odporności, znaczy obrony w zwarciu, jest to naprawdę sporo. No tylko mi brakuje, żeby na przykład te ulepszona inkantacja przeklętych ostrzy Diafa, żeby to było na tak naprawdę większość jednostek, a nie tylko na jedną jednostkę na wzmocnieniu. No to jest właśnie gdzieś tam duży problem tego, nie? Możemy sobie jeszcze to użyć. Trafimy sobie tego bohatera. No i to ogólnie zadaje ładne obrażenia, bo mamy 5 pocisków po 140, 700 damage'a możemy spokojnie zadać. Wiadomo, że to tam względem pancerza się niweluje. No ale jak dla mnie takie dobre omówienie początków, idźmy w takim razie dalej. Przechodzimy do setry nieśmiertelnego, jak widzicie rydwany, artyleria, strzelcy, troszkę taki miks z tych jednostek, ale stwierdziłem, że omówimy to tak ciekawiej będzie. Jeśli chodzi o samego setrę nieśmiertelnego, mamy go w wydaniu oczywiście rydwanów, mamy również Sfinksa, więc jeśli chodzi o samego Lorda, ma tam dosyć dobre wzmocnienie wierzchowców. Jeśli chodzi o samego już setrę, mamy oczywiście gniew ptry, czyli eksplozję, która nie zadaje naszym jednostkom obrażeń, więc to jest dobre. Błogosławienie ostrze ptry, czyli płonące ataki, oślepienie i magiczne ataki, więc jest to bardzo potężne, bym powiedział, i setrę ciężko jest 1 na 1 gdzieś tam pokonać. I oczywiście mamy tutaj domenę Nehekary, czyli całą magię Nehekary, którą omawialiśmy wcześniej, więc nie będziemy już tracić czasu na kolejne omawianie tego samego. Jeśli chodzi o setrę, on też ma wzmocnienie do rydwanów, więc tutaj sobie właśnie zobaczycie, że premie do szarży, obrażenia są zwiększone, czyli korona Nehekary. Jeśli chodzi o jakieś takie dodatkowe umiejętności, mamy właśnie magiczne mistrzostwo, mamy również co tutaj odporność na ostrzał, odporność na ogień na minusie. No i szczerze powiedziawszy tyle. Jeśli chodzi o jego statystyki, one są naprawdę na bardzo wysokim poziomie i nie ma żadnego problemów. Jeśli chodzi o walkę nim, o magię, też jest bardzo mobilny, więc to jest duża zaleta. Jeśli chodzi też o wzmocnienie, właśnie znowu mi coś tu zaczęło przeskakiwać. Mamy tutaj premię przeciwko piechocie, więc z piechotą sobie radzi naprawdę spoko. Na Sfinksie moim zdaniem najlepiej mi się nim bawiło, ale na tych rydwanach też można się fajnie pobawić. Przejdźmy w takim razie do jednostek. Jeśli chodzi o strzelców, no pamiętajcie, że strzelcy to się nadają po prostu na każdą jednostkę. Najlepiej akurat u królów grobowców jest zastosowanie na potwory, na duże jednostki, na bohaterów. Z tego względu, że mamy problem właśnie królami grobowców w większości z takimi mocniejszymi jednostkami, solowymi jednostkami. Bo jeśli chodzi o jakąś piechotę, czy tam inne jednostki, to nie ma problemu, bo mamy po pierwsze katapulty wrzeszczących czaszek, mamy sarkofag, który zadaje bardzo dużo obrażenia, więc piechotą na pewno się nie musicie przejmować. Kawalerią w większości też nie, bo mamy bardzo dobre włócznie, więc jedynie na piechotę najlepiej stosować po prostu artylerię, a na potwory, bohaterów stosujemy strzelców. Mamy ich w dwóch wydaniach. Są właśnie łucznicy szkielety standardy i błogosławiony Legion Pchara. Jeśli chodzi o ten Legion, no na pewno plusem jest to, że mają roztrzaskany pancerz, gdy strzelają, więc zdejmują pancerz przeciwnikowi, więc bardzo dobre zastosowanie na Skarbranda, na bohaterów, na lordów i właśnie na potwory. To jest najlepsze zastosowanie, jakie możecie zrobić dla nich. Zasięg też jest poprawiony. Jak sobie zerkniecie po statystykach, jest poprawiony pancerz, dyscyplina. No a tak, obrona zwarciu to i tak nie ma znaczenia, bo jak oni będą walczyć z zwarciu, to raczej polegną z każdą jednostką, ale zasięg i właśnie ten roztrzaskany pancerz to jest bardzo duża zaleta od nich. I jak dla mnie, no naprawdę kozak. I też fajnie wyglądają właśnie tak ciemniutko jak tamci. To jest w sumie, to jest prawie identycznie, ale mają po prostu łuk. Więc łuczników mamy tutaj omówionych. Przejdźmy w takim razie do może artylerii, jak już tutaj się tak wychyla. Artyleria akurat u nich jest naprawdę fajna. Tym bardziej, że jeśli chodzi o wrzeszczące czachy, mamy tutaj magiczne ataki z takich najważniejszych rzeczy. No znowu mi to ucieka. I mamy coś takiego jak krycie, czyli zniechęcenie przeciwnika, zdjęcie mu dyscypliny, bardzo ładne obrażenia przebijające. Czas przeładowania może troszkę długi, ale mimo wszystko obrażenia są bardzo ładne, masowe. Więc ostrzał z tego jest najlepszy względem właśnie piechoty, strzelców. No obrażenia są naprawdę ogromne, można wykręcić tym nie lada obrażenia. No minusem wiadomo jest amunicja, bo dosyć szybko schodzi jak dla mnie, gdy się walczy z dwoma armiami, no to może jej po prostu braknąć.
Mamy jeszcze sarkofag dusz, które możecie rekrutować co ileś tam tur, 10 tam 15 było. No sarkofag zawsze się rekrutuje, sarkofag jest mega potężny. Zobaczcie sobie jego obrażenia, jego zasięg, 440 zasięgu, magiczne ataki, no 900 prawie obrażeń i jeszcze mamy wzmocnienia do niego, więc u niego na tym sarkofagu można wyciągnąć 1000 chyba 500 maksymalnie obrażeń, albo 1400, więc obrażenia są, bym powiedział, kosmiczne. Pocisków jest sporo, mimo że strzela jakby raz, to lecą, te pociski się rozwarstwiają i zadają naprawdę ładne obrażenia, co też zobaczycie. Postaramy się to wykorzystać. Tym bardziej, że orkowie będą nas atakować z tego względu, że mamy artylerię, oni nie posiadają strzelców, więc będą musieli nas zaatakować. Przejdźmy w takim, no jeśli chodzi jeszcze o zastosowanie, kawaleria, piechota, na coś, co najlepiej stoi w miejscu, sprawdzą się najlepiej, warto zrobić sobie taką możliwość, żeby komputer sobie tutaj ustawił armię, a my po prostu ich ostrzelamy. To najważniejsze rzeczy. Pamiętajcie, że też tymi jednostkami możecie trafiać w swoje jednostki, więc musicie uważać, bo zadacie sobie ogromne obrażenia i zmieciecie sobie niestety jednostki. Przejdźmy w takim razie jeszcze do zgnilców, gnilec. To są jednostki latające, nie są jakieś takie mega stare, ale mimo wszystko to są takie ptaki typu harpie, bym powiedział delikatnie, ale po pierwsze mają chyba więcej pancerza, większą siłę broni i większą obronę w zwarciu. Tylko życia jest bardzo mało, bo mamy tutaj 5024 jednostki w oddziale, więc też tak bez większego jakiegoś tam szału. Ale jednostka jest bardzo szybka, więc najlepiej się sprawdza właśnie na atakowanie flanki przeciwnika, plecy przeciwnika, atakowanie strzelców, artylerii. Do tego najlepiej się sprawdzają. Raczej na inne zastosowanie nie liczcie, bo ta jednostka jest po prostu za miękka i się za szybko rozsypie. Gdyby miała więcej pancerza albo więcej życia, to jeszcze jesteście w stanie coś więcej zrobić. No tak, no niestety więcej nie jesteście w stanie zrobić. Przechodzimy w takim razie tutaj do kawalerii. Jeśli chodzi tutaj o kawalerię, no wygląda ona tak, ta pierwsza kawaleria. Mają takie bardziej włócznie, ale tutaj nie mamy wsparcia do właśnie walki z dużymi przeciwnikami. Jest to taka kawaleria z tarczą już jakby gorszego sortu, 30% bloku tylko. Obrażenia, no zobaczcie, z jednej strony można by powiedzieć, że te obrażenia są nie najgorsze, ale z drugiej strony ten pancerz, życie, no mamy 60 jednostek w oddziale, 5300 życia, no jest to naprawdę bardzo malutko. I nie oszukujmy się, jak ta kawaleria wleci w coś ciut takiego na ich poziomie, no to wiadomo, że tej kawalerii nic nam nie zostanie. Najlepiej stosować na strzelców, zablokowanie artylerii i wjeżdżanie na plecy przeciwnika, bo mamy jeszcze troszkę nawet tej premii do szarży. Więc jesteśmy w stanie coś tam, powiedzmy, temu przeciwnikowi zrobić, ale też dyscyplina jest słaba, pancerz jest słaby, życia jest mało, więc tutaj musicie bardzo uważać na tą jednostkę. Kolejna jednostka to już jest, bym powiedział, troszkę mocniejsza. Są to jeźdźcy Nehekary. Już te jednostki mają więcej życia, więcej pancerza. No i są w stanie naprawdę więcej powalczyć. Mniej mamy szarży. Względem tej jednostki możemy sobie zrobić takie porównanie, że wszystko prawie jest na zielone. Różnica jest tylko premii właśnie do szarży. Ale życia jest chociażby 1500 aż więcej, pancerza jest 20 więcej, dyscypliny jest więcej, więc to już jest naprawdę ogromna różnica. Jednostka najlepiej się sprawdza w tej samej jakby zastosowaniu co wcześniejsza jednostka kawalerii, czyli atak na flankę, strzelcy, artyleria, odciąganie przeciwnika, no do tego się te jednostki po prostu nadają. Mamy jeszcze szkielety konnych łuczników, taka dosyć bardzo słaba jednostka. Z tego względu, że tutaj pancerz jest mały, do walki wręcz się nawet nie najgorzej nadają, bo te statystyki nie są aż tak tragiczne. Tylko tragiczne znowu jest życie, dyscyplina. No, zasięg tych łuczników też nie jest jakiś wybitnie dobry, ale na przykład z dużą zaletą ogólnie tej kawalerii, właśnie tej słabej, tej początkowej, czy to konnych łuczników, czy tych standardowych z włóczniami. Plus jest taki, że mają straż przednią, więc możemy przeciwnikowi na plecy wjechać i gdzieś go tam starać się obracać względem tego, jak potrzebujemy przeciwnika zaatakować z której strony i do tego się tam nadają. Jeśli chodzi o też strzelanie, no możemy gdzieś tam ostrzelać jakieś potwory, możemy gdzieś tam wyciągać przeciwnika tymi strzelcami, ale nic więcej nie jesteście w stanie tym zrobić. Rydwany szkieletów. No, rydwany są fajne. Rydwany są fajne. Często mogą się zablokować, bo są, powiedzmy, troszkę spore mimo wszystko.
i ta zwrotność nie jest za specjalnie dobra, bo prędkość też nie jest ogromna, ale premia do szarży, pancerz to są na pewno zalety. No dyscyplina, niestety pamiętajcie, że u Marlaków jest to słabe mimo wszystko. Obrona zwarciu, atak zwarciu też nie jest powalające. Plusem jest na pewno premia właśnie przeciwko piechacie, bo jest nawet 12, to nie jest mało. Więc to jest naprawdę dobra premia. I stosujemy do właśnie ataku na strzelców, blokowania artylerii, no i dużo wjeżdżania w przeciwnika. Szkoda, że tutaj nie ma jakichś większych bonusów w tych rydwanach, ogólnie we wszystkich rydwanach powrzucanych jakichś bonusów, tylko na przykład slaneszowe mają naprawdę ogromne bonusy, a ta reszta to taka powiedzmy trochę bidnie. Kolejne rydwany to są rydwany szkieletów, łuczników i tutaj mamy identyczny rydwan. Jak sobie zobaczycie po statystykach, jest on identyczny, tylko różnica tak naprawdę jest taka, że mamy tutaj łuczników i mamy właśnie dodatkowy zasięg, czyli siła pocisków jest nawet nie najgorsza, choć szczerze powiedziawszy, no tutaj mi troszkę brakuje więcej przebicia pancerza, ale ci łucznicy, którzy tu są, to nie mają za bardzo tak właśnie przebicia pancerza. Jakby tacy uszapti byli, czy coś na rydwanach, to mogłoby być, powiem wam szczerze, zabawne. Na przykład w wersji takie rydwany i takie z uszapti, tylko jedni by strzelali łukiem, a jedni normalnie, tymi jakimiś tam szablami czy mieczami, co oni tam mają. No byłoby to dosyć ciekawe. No możemy puścić w takim razie tą armię do ataku. Choć tak jak mówiłem, oni sami tutaj podejdą, bo no mamy tak naprawdę artę, więc będziemy w nich strzelać. Czachy już się ładują. A właśnie o ten pocisk mi chodziło, że się to tak bardziej rozbryzguje. Możemy wtedy na przykład zastosować rydwanę, zablokować trochę tego przeciwnika. Przez to, że jeśli oni są w ruchu, to z tą celnością różnie bywa. Czasem naprawdę idealnie trafią. Widzicie właśnie ten rozbrysk. No i zobaczcie sobie, ile jesteśmy w stanie zrobić jednym takim ostrzałem. No tu rydwany mają jakąś szansę, tylko że te rydwany też są troszkę wolne i to może być duży problem. Ale na przykład zastosowanie w takim razie arty, no stosujemy na przykład na tej zasadzie, że tutaj bohater jest wbił się, możemy sobie narzucić na przykład obronę fizyczną na bohatera, a arta tutaj będzie wybijać wszystkie jednostki dookoła i nie mamy żadnego z tym problemu. Możemy zastosować teraz tą kawalerię, żebyście zobaczyli animację. To akurat w gobliny wbili, więc... No gdyby mieli troszkę więcej tej premii do szarży, byłoby naprawdę dla nich spoko. I zobaczcie, jak oni się szybko niestety kruszą. No są to bardzo słabe niestety pod tym kątem jednostki. Ale nasz bohater sobie tutaj gdzieś tam chwilę powalczył. Tu możemy wykorzystać na przykład artylerię, tutaj ich zbombardować. Rydwany, jeśli zostawicie same sobie, no szybko się wykruszą. To możemy zobaczyć, jak tutaj nasze ptaszki walczą. Sępy takie bardziej. Ale mu odgryzł głowę. Śmiesznie to wyglądało. No jeszcze nasi łucznicy muszą strzelać. No sarkofag, powiem wam, że nie ma ogólnie sobie równych. Najlepiej się to właśnie sprawdza na takiej setrze, to bardzo widać, gdy walczymy na przykład ze Skarbrandem, gdzie on ma samą piechotę i mamy naprawdę mega dobre wykorzystanie tych jednostek. No moim zdaniem co? Możemy iść dalej, bo przejdziemy do potworów, do bardzo ciekawych jednostek i jest wiele zastosowań u nich, więc idziemy dalej. Przechodzimy teraz do najwyższych hierofant, czy Hatep. Jeśli chodzi o niego i tutaj armię, jak widzicie mamy potwory, mamy też już solowe potwory, ale wszystkie się tutaj nie zmieściły, musimy to rozdzielić. Oczywiście Hatep jest tutaj czarodziejem, macie sobie ikonkę Neheky, tak? Domeny Nehekary. Jest to naprawdę potężna domena. Ale mimo wszystko inne domeny są o wiele mocniejsze. Jak dla mnie, ja nie czuję się aż tak dobrze, jeśli chodzi o tą domenę. Można to zastosować w niektórych wariantach, ale trzeba bardzo do tego dostosować armię, a nie zawsze jest czas, żeby dostosować armię. Na samym początku często się walczy słabszymi jednostkami, więc to dostosowanie no, różnie z tym bywa. Jeśli chodzi ogólnie o niego,
Mamy też tutaj burzę piaskową jako specjalną, gdzieś tam jego umiejętność darmową wiru. 3 takie wiry możemy sobie rzucić, zadają ładne obrażenia. Pamiętajcie, że kat walczy z mrocznymi elfami i tam jest dużo jednak tych jednostek piechoty, więc fajne zastosowanie można ogarnąć. Najwyższy hierofant też ma na wyższym poziomie sarkofag, zapomniałem przerobić pod sarkofag, więc on wtedy strzela sarkofag, macie dodatkowo, więc jak dla mnie spoko, że nie dość, że sarkofag, jeszcze czarodziej, więc zastosowanie naprawdę spoko. Przejdźmy w takim razie do jednostek. Jeśli chodzi o jednostki, mamy tutaj uszapty, czyli pierwsze potwory, które mają ładny pancerz, bardzo ładne obrażenia, premia przeciwko piechocie. Stosuje się ich najlepiej do walki z piechotą, z bohaterami. Do walki z potworami też można starać się ich wykorzystać. Z takich ważnych rzeczy pamiętajcie, że to są konstrukty i oni też szybko się sypią, gdy dyscyplina spadnie. I tutaj właśnie dyscyplina jest od nich takim najgorszą wadą. No to jest najgorsza zdecydowanie wada, że ta dyscyplina jest u nich bardzo słaba, jak na takie jednostki powiedzmy dobrej jakości. Mimo że to tylko jakby niby drugi tier jednostki, ale mimo wszystko jednostka jest dobra. I stosujemy najbardziej na piechotę, bo do tego się sprawdzą najlepiej. Też mają, pamiętajcie, przebicie pancerza ładne, dlatego powiedziałem, że też nadają się na walkę z bohaterami, lordami, więc do tego naprawdę spoko. Jeśli chodzi o grobowego skorpiona, który wygląda nieźle, naprawdę wygląda nieźle, no to tutaj już mamy zatrute ataki, więc to jest jednostka też przeciwpiechotna, ale możecie starać się wykorzystać go przeciwko też potworom, choć mamy premię do walki właśnie przeciwko piechocie. Więc to jest kwestia, do czego tam potrzebujecie. Skorpiony robią naprawdę duże zamieszanie na polu bitwy. Minusem troszkę, że jest jednak trochę wolny, bo 50 prędkości, no gdyby było tam z 60-70, wyglądałoby to zdecydowanie lepiej, ale zatrute ataki jego są w stanie właśnie bardzo mocno osłabić piechotę, kawalerię, no ogólnie każdą jednostkę. Do walki z bohaterem też fajnie się nadaje taki skorpion. Bo premia przeciwko piechocie, gdy macie bohatera, który nie jest na koniu, nie jest na żadnym wierzchowcu, no to wtedy on jest traktowany jako piechota, więc do tego jeszcze macie premię, zdejmujecie mu też pancerz, znaczy nie pancerz, ale zdejmujecie mu też obrażenia, więc wtedy taki skorpion ma łatwiej pokonać takiego bohatera, więc naprawdę mega dobra jednostka. Kolejne jednostki to mamy właśnie tych strzelców, uszapti z wielkimi łukami. Jeśli chodzi o uszapti z wielkimi łukami, na pewno ich największą zaletą jest zasięg. 255 zasięgu jest naprawdę sporo. I z takich ważnych zasad jeszcze tutaj zalet, no przybicie pancerza 104. To jest dobre, najlepiej się sprawdzają na pokonywanie takich, szczerze powiedziawszy, potworów, ewentualnie do strzelania w piechotę. W bohaterów może nie zawsze będą trafiali, bo wydaje mi się, że ta celność nie jest aż taka jeszcze 100%, mimo że zasięg jest naprawdę spoko. No to z tą celnością musimy uważać. Jeszcze z takich ważnych rzeczy, żeby tutaj nie pominąć. Skorpiony mają odporność na magię i straż przednią, więc możecie je schować gdzieś tam z tyłu na przeciwnika, więc to jest dobre zastosowanie. No odporność na magię, szczerze powiedziawszy, tu nie musicie się aż tak bardzo tego obawiać, z tego względu, że magia solowa to tam raczej nie jest najwyższych lotów, więc nie trzeba się naprawdę tego obawiać. O uszaptich z łukami wydaje mi się, że tyle. No najlepiej stosować na jednostki, które są duże, jest ich dużo, bo wtedy ta celność zdecydowanie jest lepsza i zobaczycie też, jak oni się tam rodzą w strzelaniu. Mamy też wybrańców bogów, uszaptych z wielkimi łukami. I na przykład to jest dużo ciekawsza jednostka z tego względu, że mają też łamacz tarcz. Standardowi tego nie posiadają, ci jednak posiadają i posiadają też więcej dyscypliny, bo no, uszapti z łukami mają tylko 40 dyscypliny, co jest naprawdę słabe, a ci jednak już posiadają 50. No i to wiecie, to jest naprawdę duża dla mnie różnica. Też tamci z wielkimi łukami, ci wybrańcy bogów, posiadają więcej obrony zwarciu i tak samo atak zwarciu, no 7-9 więcej jest naprawdę sporo, więc naprawdę spoko jednostki. Grobowi łowcy, jednostki, które mają magiczne ataki, bardzo ładny zasięg, mogą też walczyć wręcz, mają skuteczność przeciw dużym wrogom i tej skuteczności jest dużo, bo plus 18 bonusu na dużych wrogów jest naprawdę sporo. Z takich ważnych rzeczy to są jednostki, które muszą mieć na wprost przeciwnika, bo inaczej nie będą trafiały. I też lepiej sobie gdzieś tam nie zasłaniać. Najlepiej się sprawdzają właśnie na potwory, bohaterów, kawalerię i na ostrzelanie naprawdę takich większych jednostek, żeby mieli bardzo łatwą celność dobrania się właśnie do tych przeciwników. I jednostki mogą też, tak jak mówiłem, walczyć w warciu, też nie najgorzej wychodzą, jeśli chodzi o statystyki.
i wydaje mi się, że tyle o naszych takich żmijkach. Te żmijki oczywiście mają jeszcze swój regiment. Jeśli chodzi o ten regiment, co tutaj mamy więcej. A zapomniałem dodać, że właśnie, że przez to, że mamy właśnie tą skuteczność przeciw dużym wrogom, no to mamy też obronę przed szarżą dużych wrogów i odpieranie szarży. I również mamy po pierwsze straż przednią, więc to też jest fajne. Choć szczerze powiedziawszy, taka straż przednia na nich, to raczej nie. A jeśli chodzi o wydanie ich w jakby lepszym tutaj wydaniu, no to mamy właśnie ślepia pustyni. No wyglądają troszkę inaczej, inne widzę tutaj kolory są narzucone dla nich. I różnice między nimi są takie, że tam mamy więcej siły pocisków z takich ważnych rzeczy. Mamy zatrute ataki, jeśli chodzi o strzelający atak. Mamy też magiczne ataki, atak zwarciu również standardowy. No i więcej dyscypliny, bo pamiętajcie, że tutaj to wszystko to są konstrukty, więc ta dyscyplina jest naprawdę tutaj ważna. No niestety, powiem szczerze, że Królowie Grobowców, tak jak mówiłem na samym początku, bardzo duży problem z dyscypliną, bo każda jednostka ma rozpad, konstrukty mają rozpad. No i wtedy, jeśli ta dyscyplina jest słaba, zostaną te jednostki szybko otoczone, no to macie po prostu finito. Więc na to warto zwrócić uwagę. Mamy jeszcze rycerzy nekropolii i ogólnie rycerzy nekropolii mamy w dwóch wariantach. Pierwszy wariant to jest tak naprawdę standardowy do walki właśnie przeciwko piechocie. No można powiedzieć, że najlepiej do walki właśnie z piechotą, z kawalerią. W sumie to chyba najbardziej to bym powiedział mimo wszystko piechota, bohaterowie gdzieś tam mogą sobie powalczyć. Statystyki są ładne, bo mamy zatrute ataki, mamy sporo pancerza, dyscyplina dalej jest troszkę takim problemem, ale przebicie pancerza jest ładne, bo tutaj 42 przebicia pancerza, zatrute ataki, atak zwarciu, obrona zwarciu też na takim równym poziomie, prędkość nie najgorsza, bo 66, więc dosyć mobilna jednostka. Premia do szarży, więc do piechoty naprawdę fajnie wychodzą. Najlepiej z piechota, bohaterowie, no i do tego wydaje mi się najlepiej się sprawdzą. A rycerze nekropolii mają o tyle plusów, że po pierwsze mamy bonus 32 aż do jednostek dużych, czyli skuteczność przeciw dużym przeciwnikom 32 więcej. Zatrute ataki, mniej szarży, dyscyplina to wszystko to jest w sumie identyko. Tylko właśnie mamy różnicę, że tam mamy tą premię przeciwko dużym, mamy więcej, znaczy mniej ataku zwarciu, mniej obrony zwarciu i mniej szarży. No ale znowu te zatrute ataki no, robią naprawdę też robotę. No i ta premia przeciwko dużym wrogom też robi robotę i ta jednostka naprawdę jest dobra do tego zastosowania. Gdy królami grobowców walczycie na przykład z takimi jaszczurami, no to do jaszczur mega fajnie się sprawdzają. Jeśli walczycie z chaosem albo z frakcjami, które posiadają wiele potworów, no to idealne zastosowanie. Powinniśmy w takim razie ruszyć do boju i zastosować te jednostki. Tak jak mówiłem, przeciwnik do nas i tak podejdzie. Możemy dać te wężowate do przodu na chwilę. One też są w miarę szybkie, bo mamy 50 prędkości. No i zobaczcie sobie, że tutaj te strzały wychodzą naprawdę spoko. U szapty tutaj mielą. No tu mamy wężowaty. I oni muszą być też prawie na tym samym poziomie wysokościowym, żeby dobrze strzelali. Więc to też jest ważne. To możecie traktować jak takie, bym powiedział, muszkiety. To wam będzie najlepiej wiedzieć, o co chodzi. Dobra, możemy u szaptych zastosować do ataku. Możemy ruszyć skorpionami do ataku. No ogólnie całą armią możemy ruszyć do ataku. No szapci to wiecie, duzi są, to tutaj mielą. No skorpiony mi się zawsze podobały, jeśli chodzi o ich animacje. Miały takie dosyć fajne. Czasem się tak kręciły, czy coś tego typu. Proszę bardzo, jak tu ogonem ładnie siadło. Tutaj żmije nasze plują, konstruktowe. No tu już chłopaki się zabawili z nim szybko. No i to jest ta szarża właśnie, nie? Naprawdę kozacka.
Też masa tych jednostek jest chyba dosyć spora. No 1300 to ładna masa. A co orkowie 130 to w sumie. No w sumie bez problemu. Dobra, moi drodzy, co? Idziemy w takim razie dalej. Przechodzimy teraz do solowych potworów i szczerze powiedziawszy, królowie grobowców no mają troszkę czym się tutaj pochwalić. Niestety minus jest taki, że mamy też limity przy rekrutowaniu tych jednostek, więc to jest naprawdę słabe. I te jednostki też długo się rekrutują i są na ostatnim prawie tierze, więc wygląda to troszkę gorzej. Mamy też tutaj królowę Kalidę. No królowa Kalida nie jest oczywiście tutaj czarodziejką. Mamy tutaj umiejętności od niej specjalne, no jak na przykład fala jadu, czy zadanie trucizny przeciwnikom i tak samo magiczne pociski. No te pociski nie najgorsze, bo też trucizny oczywiście nakładają, więc jak dla mnie no duży plus. Przejdźmy w takim razie do takich naszych potworków. No jeśli chodzi jeszcze o jakieś bonusy, które tutaj mamy, to ona posiada oczywiście bonusy do strzelców, no bo gdzieś na tym góruje, jeśli chodzi o te bonusy. Mamy też niech spełni się moja wola, czyli wzmocnienie obrony ataku zwarciu, odporność na ostrzał. No i w sumie to by było odnośnie niej to tyle, no mamy zatrute ataki standardowo, Fechmistrz, czyli piechota z mieczami, no ale pancerza ma mało, więc jak dla mnie to taki powiedzmy słaby trochę lord, chyba jeden z najsłabszych lordów, jeśli chodzi akurat o królów grobowców. Przejdźmy najpierw na chemeryjskich sfinksów bojowych. No powiem wam szczerze, że statystyki są naprawdę dobre. Jest to jednostka przeciwpiechotna, mamy bonus właśnie na piechocie plus 15. Mamy też strzelców tutaj u góry właśnie ustawionych. Siła pocisków jest nie najgorsza. Na pewno rozpad i konstrukty to jest jednak największy tutaj problem. Dyscyplina też jest troszkę problemem. Tym bardziej, że to jest potwór, zostanie szybko oflankowany i będzie o wiele duży problem. Choć premia szarży działa też tutaj na duży plus i zobaczycie jak sobie radzi w walce, a radzi sobie w walce naprawdę znakomicie. Na najlepsze zastosowanie to piechota. Można to starać się wykorzystać też na bohaterów, kawalerię. Szczerze do wszystkiego ta jednostka gdzieś tam się nadaje, tylko unikamy włóczni, halabardy, no i troszkę strzelców takich mocniejszych też możemy unikać. Przejdźmy w takim razie do kolejnego tutaj stwora, jest to Hierotytan. No Hierotytan, jak widzicie, Poker Face jest dosyć ładny, jeśli chodzi o wykonanie, naprawdę spoko. Również jeśli chodzi o walkę jest mocny, tylko jest bardzo wolny. Tutaj na przykład 100 pancerza, ok. Jeśli chodzi o siłę broni, też mamy znakomitą, ładne przebicie pancerza, atak magiczny, atak płonący. Również mamy dwie umiejętności, czyli pijawkę dusz, którą możemy użyć 2 razy i mamy jeszcze spojrzenie właśnie płonące, wejrzenie Szema, czyli magiczne pociski. Dobrze, żeby wykończyć bohaterów. Jeśli chodzi o ogólnie walkę tym właśnie naszym stworem magicznym, to możemy go stosować do walki z każdym gdzieś tam przeciwnikiem. Odnawianie mocy jeszcze mamy, jeśli chodzi o bierną umiejętność, więc warto też takiego ustawić koło naszych tutaj czarodziejów i te odnawianie dosyć dobrze wpływa. Więc jak dla mnie naprawdę duży plus, statystyki są na plus, tylko że możemy go rekrutować bardzo późno, więc to troszkę minus. Jeśli chodzi o kolejnego tutaj potwora, to jest naprawdę dobry potwór. Specjalista artylerii. Ładny zasięg, 350 zasięgu, magiczne pociski, premia właśnie przeciwko, jak sobie tutaj zobaczycie, dużym przeciwnikom, bo aż 200, no jest to naprawdę sporo i jak sobie pomyślicie, że to będzie strzelać w jakiegoś potwora, powiedzmy takiego nawet Skarbranda, no to naprawdę obrażenia są ogromne. Powinniśmy też zrobić przy takie wytestowanie niektórych jednostek przeciwko niektórym jednostek i będzie to dosyć ciekawe wtedy. No sama jednostka, jeśli chodzi o walkę w zwarciu, słabo sobie radzi, więc to jest zastosowanie tylko, żeby najlepiej strzelał. No bo do walki wręcz naprawdę jest słaby. No zastosowanie najlepiej wiadomo potwory, bo do tego mamy największą premię, ale możemy też stosować do strzelania w jakąś piechotę, ale potwory, bohaterowie, lord to wydaje mi się to jest najlepsze, do czego można go akurat wykorzystać. Z takich jakichś umiejętności akurat on żadnych nie posiada, więc nie musimy tutaj dalej go omawiać. No i został nam Necro Sphinx.
No Necrosphinx tutaj, jak sobie zobaczycie, bardzo ładna premia przeciwko dużym przeciwnikom. I jak sobie zauważycie teraz, macie mocnego strzelca, który jest przeciwko dobrym, dużym przeciwnikom. Macie też Necrosphinxa, który walczy wręcz, jest bardzo dobry przeciwko dużym przeciwnikom. I macie tak naprawdę dobry wybór magii, więc wtedy na wyższych poziomach, jak już macie ogarniętą porządną armię z właśnie królów grobowców, to jesteście, szczerze powiedziawszy, nie do powstrzymania, bo wysoki tier jednostek potworów mają naprawdę konkretny. No tutaj 640 samej siły broni jest sporo, pancerza sporo, minusem na pewno jest dyscyplina. Gdyby na przykład taki Necrosphinx miał odporność na oflankowanie, to już by był tak mocny, że większość potworów by przy nim siadała. Tym bardziej, że mamy premię przeciwko dużym przeciwnikom. Obrona zwarciu, atak zwarciu trochę na słabych wartościach, ale mimo wszystko i tak są bardzo ładne tutaj. Jeśli chodzi o Necrosphinxa z takiego właśnie regimentu, no to jak sobie zauważycie, jest troszkę różnicy między nim a właśnie standardowym. Jest on chyba też większy? Nie, no dobra, nie jest większy. Jest po prostu troszkę inny. Względem jego jeszcze inności, no jeśli chodzi o umiejętność, że dostał odporność na ogień, to jak dla mnie to jest kpina, żal i w ogóle. Jedyny plus tak naprawdę, który gdzieś tam na to działa, to dyscyplina i więcej życia. No i atak zwarciu, obrona zwarciu, to ok, faktycznie dobre, ale że dostał taką kijową umiejętność jako regiment, to jak dla mnie wychodzi naprawdę słabo. Ruszmy w takim razie do boju. Szczerze powiedziawszy, tutaj każda jednostka sobie zmiażdży przeciwnika. I tak mówiłem, oni się właśnie nadają idealnie do walki z piechotą, strzelcami, no oni są do wszystkiego, ci kościane olbrzymy. Możemy też tutaj Necrosphinxy wykorzystać, znaczy zwykłe. Może tak rzucimy. No obrażenia ogromne, no muszę przyznać, że tutaj miazga. Jej, teraz szarża! No koszam normalnie jak trawnik. Tu są trochę takie mniejsze pupilki nasze. No ci tu długo tutaj idą. No najlepsze animacje to chyba ci mają, jak dla mnie. Jednak takie kosy to wygląda naprawdę nieziemsko. A, chłopaki nim tutaj dojdą, to już będzie po walce, więc może wycofajmy te, żeby ci mieli co robić. Bo szczerze powiedziawszy, no nie będą mieć co tu robić. Może tych włóczników też tutaj przerzucimy. A z piechotą widzicie, oni sobie radzą bez żadnego problemu. Może te włócznie ich coś tam dziebią, ale to tak, szczerze powiedziawszy, o wiele im nie zrobią. To są tacy jakby bardziej kapłani, ale też mają ładne obrażenia, więc... Dobra, oni nam tu uciekają bardziej. Nie chcą walczyć z nami. No. Ten ich tam depcze, trochę tu kosturem jakimś walnie. No ale te jednostki to trzeba przyznać, że no najładniej wyglądają od nich animacje z królów grobowców. No i ci strzelający też spoko. Tylko musimy uważać, żeby po swoich jakimś cudem nie trafić. Dobrze, przejdźmy w takim razie do specjalnych jednostek i potem zrobimy omówienie armii. Przechodzimy teraz do specjalnych jednostek, na przykład, które może rekrutować tylko Arkan Czarny i takich regimentów specjalnych zakupowanie za urny. Jeśli chodzi o jednostki Arkana, które mamy takie wyjątkowe i możemy kupować, no to są, jak sobie tutaj zobaczycie, cmentarne gule. To są akurat jednostki od Arkana, które może sobie zrekrutować. Innymi królami grobowców nie możecie ich zrekrutować. Więc cmentarne gule, no znacie już ich od wampirów, więc jeśli oglądaliście filmik z wampirami, zatrute ataki, dobra jednostka do osłabienia też przeciwnika, słabe przebicie pancerza, choć obrażenia są dosyć spore, mało pancerza, mało życia, ale jednostka dobrze się sprawdza właśnie do walki z piechotą, w sumie gdzieś tam najlepiej. Kolejną jednostkę, którą może Arkan sobie zrekrutować, to są po prostu nietoperze, bardzo szybkie. Jeśli chodzi o obronę w zwarciu, mają dobrą statystykę.
Atak zwarciu już jest tutaj gorszy, pancerz jest gorszy, wytrzymałość w ogóle bardzo słaba. Wykorzystujemy ich tylko na strzelców, blokowania artylerii i do niczego więcej. Złowieszcze wilki, standardowo jednostki bardzo podobne do nietoperzy, czyli strzelcy, artyleria. Można tutaj starać się jeszcze blokować na przykład kawalerię, ale szczerze powiedziawszy wiele też nie zrobicie tą jednostką, więc musicie uważać. I ostatnia jednostka, którą gdzieś tam Arkan posiada, to przeklęte zjawy. Akurat przeklęte zjawy są bardzo fajną jednostką, bo królowie grobowców mają słabą kawalerię, jak dla mnie, bardzo słabą, więc tacy przeklęte zjawy są naprawdę spoko, bardzo ładne obrażenia, przebijające pancerz 53, premia do szarży, ładna prędkość, dyscyplina trochę słabo, ale mamy tutaj odporność fizyczną, mamy odporność na magię, mamy magiczną ochronę, mamy straż przednią, więc jak dla mnie mega dobre zastosowanie tej jednostki, najlepiej na piechotę, strzelców, artylerię, no i do tego gdzieś tam najlepiej się chłopaki sprawdzają. A teraz specjalne gdzieś tam te jednostki, które możemy sobie zrekrutować dla urny, to mamy wojowników Nehekary, ale z takich zaświatów. Ten legion ma tutaj premię przeciwko piechocie, jest to jednostka eteryczna, czyli mamy odporność właśnie fizyczną, 55%, dyscyplina jest nie najgorsza, mamy ataki odmrożenia, ataki magiczne i jak dla mnie bardzo fajna jednostka, bo jednak atak zwarcił 48 to jest bardzo dużo. I jednostka najlepiej się sprawdzi do walki z piechotą. Jedna z takich mocniejszych piechot w królach grobowców. Mogą naprawdę tutaj spokojnie, może nawet i z czarnymi orkami by mieli prawie szansę wygrać. No, powiem wam, że naprawdę dobra jednostka. Kolejna jednostka to jeźdźcy burzy Khasara. No jak widzicie, no widać jest to tak jakiś piorun czy coś tam jednak jest. I ta jednostka już tutaj, jeśli chodzi o kawalerię, dosyć spoko, bo dyscyplina dobra, pancerz dobry, premia do szarży niezła, obrona zwarciu, atak zwarciu też na ładnych statystykach wszystko jest. I jak dla mnie to jest naprawdę ogromna zaleta tych jednostek. Taka powiedzmy powinna być u nich standardowo kawaleria, a no niestety nie jest. Więc zastosowanie najlepiej na piechotę, a można też stosować ich na przykład na strzelców, artylerię, potwory, kawaleria. No z kawalerią też powinni sobie poradzić niektórymi, a może jakimiś tam do średniej klasy można by tam powiedzmy powalczyć. Mamy też stado Diafa, czyli gnilec jakby z takiego premium. Bo jak sobie zobaczycie, mamy tutaj więcej pancerza, dużo więcej siły broni, przebijające tutaj właśnie ataki. Mamy również śmierć z nieba, czyli taki ostrzał. To jest dosyć ciekawe, bardzo mi to przypomina właśnie Lizardmenów, czyli jaszczuro ludzi na tych terradonach, czy na czymś tam, co też właśnie tak bombardują, więc może być to naprawdę fajne zastosowanie. Szczerze powiedziawszy, mało gdzieś tam używałem tych jednostek z urn, a aż mam normalnie ochotę zagrać i nimi gdzieś tam więcej podziałać. Jednostka, zastosowanie w sumie na wszystko, bo statystyki są naprawdę dosyć przyjemne. Mimo że tych jednostek jest tylko 10, no to życie jest wtedy moim zdaniem ok. Mamy też rycerzy Jadu Asapt, czyli rycerzy nekropolii. Jak widzicie, takie właśnie zielone, tutaj no jednak jad jest. Pewnie od tej Kalidy. Tutaj statystyki, bardzo ładna premia szarży, zatrute ataki, obrona i atak zwarciu na tym samym prawie poziomie, prędkość, dyscyplina też na ładnym poziomie. No, jak dla mnie jednostka w sumie prawie pod wszystko. Więc naprawdę dobre jednostki. Zastosujmy je tutaj w ataku, ruszmy na przeciwnika. Rzućmy może gulę tutaj, może tych tutaj. Kawalerię możemy tu wbić. Dobra. Przyspieszmy to troszkę, żeby zaoszczędzić ciut czasu. No, te to takie konkretne. No, ci jak walec tutaj przechodzą. Aż by się jakąś taką bitwę historyczną odegrało. No, tu ta szarża u nich jest naprawdę dobra. Trochę masy tu chyba brakuje w tej jednostce. Tak mi się wydaje.
No, brakuje tutaj tylko 1000 masy, no troszkę brakuje. Ale jednostka naprawdę i tak bardzo dobra, jeśli chodzi o te statystyki. No, wykręca sporo. Więc za te urny, powiem wam szczerze, opłaca się te jednostki zdecydowanie kupować. Przejdźmy w takim razie do omówienia tworzenia armii. Jeśli chodzi o tworzenie armii, powinniśmy na pewno mieć bohaterów tych pobocznych, jak Necrotect, na pewno książę grobowców, bo pamiętajcie, że jedni szkolą armię, drudzy tak naprawdę zwiększają nam prędkość ruchu na mapie. Mamy też regenerację armii, więc to jest ważne. Jakiegoś czarodzieja też warto by było mieć. Jeśli gracie takim arkanem czarnym, to na przykład wtedy nie musicie brać gdzieś tam domeny śmierci na tym czarodzieju, a na przykład sobie wybrać jakieś tam cienie, ewentualnie na przykład domena światła, jeśli wam jest potrzebna. Wszystko jest zależne od tego, jakie zaklęcia potrzebujecie, więc nim sobie na przykład zaczynacie granie jakąś daną frakcją, możecie sobie właśnie wybrać tych czarodziejów, poprzeglądać, jakie tutaj czary mają, co właśnie potrzebujecie. Więc tutaj na przykład taka domena cienia byłaby spoko. Domena światła mogłaby się przydać na, powiedzmy, niektóre zastosowania, ale moim zdaniem takie połączenie domeny śmierci, domeny cienia mogłoby być mega mocne, bo na przykład wahadło dawałoby wam tam dużo bonusów, a na przykład osłabienie przeciwnika z domeny śmierci, no wtedy wzmacniacie swoją armię, bo jednak przeciwnik jest dużo słabszy, ma mniejsze obrażenia, mniej pancerza, więc wasza armia wychodzi zdecydowanie lepiej. Jeśli chodzi o samą armię, no na pewno te włócznie są ok. Nawet na dłuższy etap gry te włócznie wam po prostu wystarczą. Wojownicy na hekary zdecydowanie. Tych szkielety wojownicy sobie odpuśćcie raczej, bo szczerze powiedziawszy nie jest to dobra jednostka, więc zdecydowanie coś tego typu. Na pewno strzelcy wam się przydają, z tego względu, że jeśli gracie na przykład setrą, walczycie ze Skarbrandem, to wam się przyda do pokonywania na przykład bohaterów nekromantów. No to są dosyć przydatne mimo wszystko te jednostki łuczników. U Szapti, jeśli mamy już jakąś możliwość, to zdecydowanie, ale sarkofag, artyleria na pewno musi się znaleźć w armii. Bo powiem tak, z potworami sobie gdzieś tam poradzicie, z piechotą, to właśnie na piechotę najlepiej właśnie artyleria, z bohaterami, no to wtedy możemy właśnie albo swoich bohaterów pobocznych, albo na przykład magią ich trochę osłabić i zbić, ewentualnie łucznikami wystrzelać, jeśli to są jakieś tam demony i do tego gdzieś możecie zastosować te jednostki. Początkowy etap na Królach Grobowców jest ciężki, bo jeśli dopiero mamy te słabe jednostki, potem dojdziemy już na przykład do Straży Grobowej, tak już standardowo, gdzie będziemy ich rekrutować i zastąpimy sobie te jednostki, to już mamy dużo wygodniej i wtedy już na tym poziomie przeważnie mamy jakiegoś Skorpiona, mamy już Szaptych z łukami, mamy na przykład grobowych łowców, żeby gdzieś tam już na potwory lepiej działać, skuteczniej, szybciej. Więc to są już jednostki, którymi zdecydowanie musicie gdzieś tam ogrywać. I wtedy się tak naprawdę trochę zamienia te jednostki, idzie się bardzo w potwory, w takie jednostki pieszych potworów, solowych potworów, bo na tym najbardziej gdzieś się wam tam gra opiera. Czasem nawet już katapulta wylatuje i zostaje wam jeden sarkofag, bo jeden sarkofag jest w stanie naprawdę wiele zabić. Czasem jest tak, że robimy 2 sarkofagi do takiej już potężnej głównej armii. I mamy jakąś, powiedzmy, obronę w razie co tych sarkofagów, obronę przed kawalerią, czyli straż grobową z halabardami. Ta piechota to jest, powiedzmy, taki delikatny support, też żeby ilościowy, żeby komputer nam się przez szeregi nie przebił, a możemy iść więcej skorpionów, możemy już na przykład iść jakiegoś nekrosfinksa, czy tam zwykłego sfinksa, jeśli macie taką możliwość, ochotę. Często się rycerzy nekropolii ogólnie rekrutuje. I to są jednostki, które bardzo ładnie blokują przeciwnika, więc wtedy na przykład te jednostki już wypadają i zostają po prostu straż grobowa, zostają rycerze nekropolii, zostają jakieś potwory, jakaś artyleria, czarodzieje i to już jest naprawdę dobra armia. Jeśli dojdziecie do opcji, że macie możliwość kościanego olbrzyma, to jeszcze lepiej, bo kościany olbrzym wam się na przykład zajmie potworami, bohaterami, też może być zająć się piechotą, jak widzieliście, ale wtedy najlepiej właśnie skoncentrować go na potwory, skoncentrować go na bohaterów, a na przykład artyleria pozostała zajmie się piechotą i już macie bardzo ładne kontry porobione, więc z kościanych możecie sobie nawet i wziąć 2. I wtedy tu możecie gdzieś tam bardziej powymieniać te jednostki. Jeśli potrzebujecie jakiegoś wsparcia do walki wręcz na potwory, no to macie rycerzy nekropolii z halabardami, macie standardowych straż grobową z halabardami. To są naprawdę kozackie jednostki. A na przykład straż grobowa z mieczami,
Często jest gdzieś tam usuwana na późniejszym etapie, bo ona jest bardzo zbędna i wtedy są uszapti, przykładowo zwykli, ewentualnie rycerze nekropolii, albo idziemy po prostu już w jakieś tam potwory, tak? Możemy wziąć sobie coś tego typu. Tu macie na przykład bardzo potężną armię, która jest w stanie skontrować wszystko. Nie ma armii, która po prostu by wygrała z tą armią. Jedynie co, gdybyśmy może walczyli z 3-4 armiami na bardzo wysokich poziomach i nie ogarnęli jakiegoś typu, no to wtedy mamy faktycznie szansę, żeby przegrać. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie królów grobowców, to dajcie mi znać pod filmem. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć!